Przepraszam. Ewentualnie poszukam, najfajniej byłoby znaleźć jakiś kondensator, ale jednak z firmy Frolit z Freibergu 6×5 i najwyżej troszeczkę można, gdyby były za ciasne, je zeszlifować, ale 6×5 powinny tutaj ładnie pasować. Czy nie mamy gdzieś na obudowę silnika? Wygląda na to, że nie. O, teraz znowu ruszył. Kręcam nakrętkę. No i możemy sobie teraz zajrzeć do środka, do tego silnika. O, udało się zdjąć tę obudowę. Ona zeszła tutaj w ogóle z łożyska. Nie są te blachy stojana zardzewiałe. O, tutaj mamy ten malutki wirniczek typu 1004.2/5 z 70 roku. Włóżmy tutaj wirnik do środka. Wytrę tylko to łożysko i założymy teraz tę obudowę. Turbinkę też z bardzo wyrobionym już tutaj tym otworem w środku. Ten przewód idący tutaj do uzwojenia przedłużyłem. Przejście prądu, tak, jest. Jako taki działający zabytek nie jest źle, a najważniejsze, że zobaczyliśmy sobie przy okazji budowę tego silnika. Cześć, bardzo chciałbym Was zaprosić dzisiaj na odcinek, który będzie poświęcony temu staremu polskiemu ręcznemu odkurzaczowi Zelmer 01 z 1970 roku, a tak naprawdę myślę, że chyba ten odcinek będzie głównie o silniku, który w tym odkurzaczu się znajdował. Dosyć ciekawym modelu silnika importowanym wtedy jeszcze w 1970 roku z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Silnik wyprodukowany w fabryce VEB Elektrogerätewerk Suhl, czyli fabryka urządzeń elektrycznych w miejscowości Suhl w Turyngii, jeżeli dobrze pamiętam. Silnik typu 1004.2/5 z października 1970 roku. Ten odkurzacz, jak widzicie, jest częściowo już rozłożony. Wyjąłem z niego silnik. Jakieś chyba dokładnie 2 miesiące temu opublikowałem na kanale taki króciutki filmik, w którym właśnie ten silnik z tego odkurzacza wyjąłem krótko po tym, jak odkurzacz do mnie trafił, bo bardzo mnie ciekawiło, czy w tym odkurzaczu będzie znajdował się faktycznie ten oryginalny silnik, bo takiego silnika jeszcze w żadnym z innych modeli moich odkurzaczy nie spotkałem i bardzo mi na tym zależało. Też jeden z kolegów, kolekcjonerów, który dowiedział się, że mam ten odkurzacz Zelmer 01 z 70 roku, pytał mnie właśnie o ten silnik, więc wtedy właśnie zrobiłem takie króciutkie nagranie. Link do tego nagrania zamieszczę zarówno na końcu, jak i w opisie tego odcinka, więc możecie tam zobaczyć ten właściwie bardzo szybciutki demontaż odkurzacza. Wystarczyło odkręcić tutaj w tej zewnętrznej pokrywie 2 śrubki, zdjąć tę zewnętrzną pokrywę. Tu była jeszcze od strony silnika taka wewnętrzna pokrywa przymocowana 4 śrubkami, które dociskają też wewnątrz silnik. No i zdejmujemy wtedy tę pokrywę, wyjmujemy ze środka silnik. Tutaj nawiasem mówiąc, przy wyjmowaniu albo były już wcześniej oderwały się 2 przewody z wyłącznika i z przewodu zasilającego, które były podłączone tutaj do kondensatora przeciwzakłóceniowego. Tutaj nawiasem mówiąc też jest w jednym miejscu przewód idący do jednej ze szczotek, odłamany z takim dosyć ciekawym, chyba nie fabrycznie zamontowanym tutaj elementem. O tym sobie za chwilkę porozmawiamy. Natomiast reszty tego odkurzacza jeszcze nie ruszałem, nie wyjmowałem chyba nawet stąd w ogóle jeszcze tego worka na kurz. Nawet nie wiem, czy ten worek tutaj się znajduje, nie pamiętam. Nie sprawdzałem działania tego wyłącznika. To trzeba będzie oczywiście wszystko przed zmontowaniem wyczyścić, ale tak jak Wam powiedziałem, myślę, że w tym odcinku zajmiemy się przede wszystkim tym silnikiem. Nie mam w tej chwili pojęcia, czy ten silnik okaże się sprawny. Bardzo mnie on ciekawi, będę chciał sprawdzić oczywiście, czy działa, być może troszeczkę go rozmontować. Mam wrażenie, że on tutaj też jest troszeczkę chyba krzywo zmontowany i chyba jedna z tych turbinek obciera obudowę. Może uda nam się to też przy okazji rozmontować. Myślę, że do wyrzucenia będzie tutaj ten kondensator.
przeciwzakłóceniowy prawdopodobnie, chyba że spróbujemy tutaj do niego jeszcze te przewody przylutować, bo on w sumie jest dosyć ciekawy, enerdowski, stary, oryginalny kondensatorek, który tutaj przy tym silniku pewnie był zamontowany fabrycznie. O silniku zaraz porozmawiamy. Powiem Wam jeszcze o dwóch odkurzaczach, które są troszeczkę w cudzysłowie spokrewnione z tym Zelmerem 01, który będziemy oglądać dzisiaj i które też tutaj na chwilkę przyniosłem. Pierwszy z tych odkurzaczy, które są, tak jak powiedziałem, spokrewnione z naszym dzisiejszym Zelmerem 01, to jest ten odkurzacz Zelmer 01A, model 01A. Ten pochodzi z 1972 roku, ten model 01 pochodzi jeszcze z 1970 roku. One są zewnętrznie prawie identyczne, jeżeli pominąć tutaj ten napis na obudowie i oczywiście oznaczenie typu tego odkurzacza na tabliczce znamionowej. Natomiast główna różnica pomiędzy tymi modelami 01, 01A to są znajdujące się w nich silniki. W tym odkurzaczu, tak jak powiedziałem, jeszcze silnik z Niemieckiej Republiki Demokratycznej z fabryki w Zuul. Natomiast w tym modelu 01A znajduje się już polskiej produkcji, wyprodukowany w zakładach Zelmer w Rzeszowie. Silnik typu 34. Oglądaliśmy go sobie też dosyć dokładnie w odcinku o tym odkurzaczu. To był może nie pierwszy silnik do odkurzaczy produkowany w rzeszowskim Zelmerze, ale pierwszy własnej konstrukcji, bo pierwszy do odkurzaczy silnik to był chyba, jeżeli dobrze pamiętam z kroniki zakładów Zelmer, silnik do większych podłogowych odkurzaczy SK10, którego konstrukcję przejęto jeszcze z zakładów aparatury spawalniczej we Wrocławiu, czyli z dawnej fabryki wodomierzy, gdzie te silniki SK10 były produkowane wcześniej. Natomiast ten mniejszy typ 34, tak jak powiedziałem, to był, o ile wiem, pierwszy własnej produkcji agregat ssący, czy silnik do odkurzaczy produkowany w Zelmerze. I taki silnik znajduje się właśnie w tym odkurzaczu. Zresztą oglądaliśmy kiedyś jeszcze taki zielony odkurzaczyk, również Zelmer 01A i również z silnikiem typ 34. Ja ten zielony odkurzaczyk tymczasem podarowałem jednemu z kolegów kolekcjonerów, ale bardzo się cieszę, że mam te dwa troszeczkę inne modele i z troszeczkę innymi silnikami. Przede wszystkim właśnie dlatego ten odkurzacz szukałem, tego odkurzacza szukałem, ten odkurzacz kupiłem, żeby mieć też model z tym enerdowskim silnikiem. Także to są dosyć blisko ze sobą spokrewnieni kuzyni z troszeczkę innymi silnikami. A na stole mam jeszcze jeden odkurzacz, który nie jest w tak oczywisty sposób spokrewniony z tym, który będziemy oglądać dzisiaj, ale jednak jest coś bardzo ważnego, co te odkurzacze łączy. To jest wschodnio-niemiecki enerdowski odkurzacz ręczny Omega, model czy typ 1060, odkurzacz z 1958 roku, czyli dużo starszy. Odkurzacz produkowany w fabryce w Altenburgu, chyba też w Turyngii, jeżeli dobrze pamiętam. I to, co łączy ten odkurzacz z tym polskim odkurzaczem Zelmer 01, to jest to, że w obydwu tych odkurzaczach znajdują się silniki z tej samej wschodnio-niemieckiej fabryki VEB Elektrogerätewerk w miejscowości Zuul w Turyngii. Z tym, że tutaj znajduje się silnik starszego typu EM7030, jeżeli dobrze pamiętam, wyświetlę tutaj z boku jego zdjęcie. Dokładnie takie same silniczki z tej samej fabryki w NRD, tego samego typu EM7030 czy EM7030K. Montowano także, o tym już mówiliśmy w odcinku o tym odkurzaczu, montowano także w polskich ręcznych odkurzaczach Gamma 2, chyba głównie w roku 1958 i głównie 59 od 60 roku w odkurzaczach Gamma 2 już pojawiają się w zasadzie polskie silniki, polskie analogiczne konstrukcje z fabryki w Brzegu, bardzo krótko też z fabryki na warszawskim Grochowie. Natomiast ciekawe jest to, że i w tym odkurzaczu znajdują się silniki z tej samej fabryki, z tym, że tak jak już powiedziałem, różne modele, tutaj jeszcze model z końca lat 50., tutaj model z samego początku lat 70. i nie jestem pewien, ale te silniki w tych odkurzaczach Zelmer 01 to były już chyba ostatnie modele silników importowanych jeszcze z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, które były wykorzystywane w polskich odkurzaczach, bo tak jak sobie powiedzieliśmy, już od 70 chyba pierwszego, czy na pewno 72 roku w odkurzaczach Zelmer 01, a już znajdowały się polskie silniki typ 34 i już chyba nie znam żadnych
polskich Zelmerów z lat 70., czy już na pewno późniejszych, w których jeszcze znajdowałyby się jakieś silniki z fabryki w Zul czy w Opach importowane z Niemiec wschodnich. Także ten silnik, mam wrażenie, w tym odkurzaczu Zelmer 01 kończy taką no dosyć długą, bo sięgającą jeszcze pewnie połowy lat 50. współpracę, jeżeli chodzi o importowanie i instalowanie w polskich odkurzaczach czy to Alfa, czy to Alfa 2, czy to Gamma, czy to Gamma 2 wschodnio-niemieckich silników. Teraz pozwólcie, że sprzątnę te dwa odkurzacze Zelmer 01A i ten odkurzacz Omega i zajmiemy się już tylko tym odkurzaczem, a właściwie głównie znajdującym się w nim silnikiem. Przede wszystkim może zanim zajmiemy się tym silnikiem, dokończmy demontaż tego odkurzacza. Ja odczepię tutaj przewód zasilający, bo to wszystko trzeba będzie bardzo, bardzo porządnie wyczyścić przed zmontowaniem tego odkurzacza. Prawdę mówiąc, mam nadzieję, że ten silnik okaże się sprawny, ale jeżeli nie, to na pewno nie będę go zastępował jakimś innym silnikiem, tylko poszukam dokładnie tego typu, bo to jest jednak ciekawostka. Tutaj, przepraszam, przykręcę tylko te śrubki trzymające przewód, żeby one mi gdzieś nie zginęły. Ok, to odkładam na bok, kostkę przyłączeniową sobie wrzucę tutaj do pudełeczka. Tutaj możemy już ten przewód razem z odgiętką zdjąć i możemy go też odwinąć z korpusu odkurzacza. Przewód też będzie do wyczyszczenia. Fajnie, też oryginalny, ładny, długi przewód. Tutaj mamy jeszcze dwa przewody idące do wyłącznika w rączce. Tutaj mamy jeszcze tę komorę silnika wyłożoną papierem preszpanowym. Ja to zaraz to też wszystko powyciągam. Jeszcze tylko guma, która tutaj amortyzowała silnik. Możemy sobie zajrzeć do środka. Wydaje mi się, że jest to w środku w zupełnie niezłym stanie. Nie jest jakoś nadmiernie zardzewiałe. Właściwie to w ogóle tutaj śladów rdzy nie widać. Z zewnątrz jest ten odkurzacz chyba w gorszym stanie niż w środku. Aha, tutaj brakuje, widzę, jednej śrubki trzymającej rączkę. Zdejmijmy też. Wysypało się tu całkiem. Ojej. Całkiem sporo, mogłem to zrobić poza warsztatem. Dobra, tutaj mamy pokrywę worka na kurz, mamy dość mocno przyklejony worek na kurz. Zaraz go tutaj delikatnie spróbuję wyrwać. Przepraszam. Dobrze, mam wyjęty worek na kurz, no i w środku z tej strony odkurzacz też wygląda zupełnie nieźle. Żadnych ciekawostek w tym worku na kurz niestety nie ma. Starodawny, już nie pamiętam skąd ten odkurzacz do mnie przyjechał. Jakaś pestka słonecznika, chyba tu jakieś coś, co wygląda na żużel. No ewidentnie ktoś gdzieś przed domem na jakichś schodkach tym odkurzaczykiem jeszcze odkurzał i tak nie jest najgorzej, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak oglądaliśmy taki zielony odkurzacz Zelmer 01, to ze środka wysypało się z tego worka, który zresztą był całkiem zgniły, wysypało się, nie wiem, chyba z pół kilograma zardzewiałych gwoździ. Pozwólcie, że ja tutaj sprzątnę na stole i zaraz dalej się zajmiemy tym odkurzaczem. Ok, troszeczkę tutaj sprzątnąłem, postaram się tutaj nic więcej z tego worka nie wysypać. Ja bym jeszcze tutaj przynajmniej tę obudowę rączki odkręcił, bo będzie nam łatwiej wyczyścić ten korpus odkurzacza. Tutaj od środka muszę nakrętkę przytrzymać. Wymianę takiej rączki, nawiasem mówiąc, oglądaliśmy nie tak dawno przed wysyłką mojego zielonego odkurzaczyka Zelmer 01A do jednego z kolegów kolekcjonerów. Ok, rączkę mam zdjętą, tutaj mamy wyłącznik, to sobie wszystko odkurzymy, tego nawet już nie będę elementu demontował, bo w zupełności będziemy teraz w stanie tutaj sobie wszystko ładnie wyczyścić przed przykręceniem tej rączki. Ja jeszcze tylko taką śrubkę
znajdę, której tutaj brakuje. Dobra, to można powiedzieć, że w zasadzie pomijając tutaj tę rączkę, demontaż tego odkurzacza mamy w zasadzie zakończony. Tak sobie myślę, że możemy jeszcze rzucić okiem na tabliczkę znamionową, która tutaj się znajduje. Ja ją Wam wyświetlę z boku i sobie ją obejrzymy. Ona jest troszeczkę inna niż w tym modelu 01A, czyli mamy tutaj logo zakładów Zelmer, odkurzacz Zelmer 01, numer i tu jest chyba 1270, jeżeli się nie mylę, czyli grudzień 1970 roku, typ 01, nie 01A, jak w przypadku tego drugiego niebieskiego odkurzacza, który oglądaliśmy. Silnik jednofazowy, prąd przemienny, 50 Hz częstotliwość sieci, 220 V napięcie, moc 280 W, moc pobierana. Nie jestem pewien, czy tutaj na tym silniku też jest moc podana. Nie widzę. Dobra, to sobie jeszcze później zobaczymy. Druga klasa ochronności. Tutaj jest normalny poziom zabezpieczenia przed zakłóceniami generowanymi przez ten silnik. Praca ciągła. I teraz nie jestem pewien, chyba 900 zł cena. Rok produkcji 1970 i tutaj jest jeszcze zgodność chyba z normą z 64 roku, jeżeli się nie mylę. Bardzo ładnie zachowana tabliczka znamionowa, to jest też zawsze bardzo, bardzo cenne przy tych różnych urządzeniach. Tutaj na dole jest jeszcze kółeczko, też całkiem ładnie zachowane. No od razu mówię, że nie mam niestety żadnych akcesoriów do tego odkurzacza, ale z jakimiś innymi wężami, rurami i ssawkami od odkurzaczy Zelmer później sobie wypróbujemy. Dobra, to odkurzacz tak naprawdę mamy rozłożony na te poszczególne elementy. To wszystko wymaga teraz wyczyszczenia. Ja zaraz pójdę je wyczyścić, ale możemy jeszcze przedtem rzucić troszkę okiem na ten silnik z tego odkurzacza. No i mamy silnik wyjęty z tego odkurzaczyka Zelmer 01. Silnik, tak jak już mówiliśmy, z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Możemy sobie rzucić tutaj okiem na tę tabliczkę wybitą, odciśniętą na korpusie silnika. Nazwa fabryki VEB Elektrogerätewerk, czyli VEB Volkseigener Betrieb, zakład, nie wiem, zakład ludowy, czyli forma własności państwowej w byłej NRD, Elektrogerätewerk, zakład urządzeń elektrycznych w miejscowości Zul w Turyngii. Nawiasem mówiąc, jeżeli będzie kiedyś okazja, to spróbuję się tam wybrać, bo dosyć sporo mamy tutaj z produktami z Zul do czynienia na kanale. Kierunek wirowania, typ silnika 1004.2/5, 220 V, 50 Hz i data produkcji październik 70 roku, czyli właściwie krótko przed zamontowaniem tego silnika w naszym odkurzaczu w fabryce w Rzeszowie. Tutaj więcej oznaczeń żadnych nie ma. Aha, przepraszam. Jeszcze jest tutaj jest wybita jakaś data czy numer. W każdym razie wydaje mi się, że to jest 1270 i może to być już data, którą wybito montując ten silnik w odkurzaczu w grudniu 70 roku, bo to by odpowiadało danym na tabliczce odkurzacza, czyli silnik wyprodukowany w październiku, 2 miesiące później zamontowany w Rzeszowie do odkurzacza. Tutaj, tak jak sobie patrzyłem na ten silnik, to podczas wyjmowania go z odkurzacza, a może już wcześniej, nie wiem, oderwane zostały tutaj dwa przewody prowadzące do kondensatora przeciwzakłóceniowego. Tutaj jeden z tych przewodów wychodzących z kondensatora łączy się z uzwojeniami silnika, drugi łączy się tutaj ze szczotką. To też jest takie troszkę nietypowe, bo w większości agregatów ssących czy silników od odkurzaczy, przynajmniej tych starszych, te przewody wychodzące z kondensatora łączyły się z uzwojeniami silnika, dopiero na końcu wychodziły tutaj z uzwojeń, łączyły się ze szczotkami. Nie pamiętam, żeby gdzieś z kondensatora od razu do szczotki wchodził ten przewód. No, w sumie wszystko jedno. I tak jest to szeregowo wszystko połączone. Także tutaj te przewody wydają się ok, natomiast tutaj z tej strony przewód wychodzący z uzwojenia i wchodzący czy łączący się ze szczotką jest oderwany i o tym mówiliśmy też już w tym króciutkim filmiku o demontażu tego silnika. Tutaj ktoś zrobił taki raczej moim zdaniem własnej roboty rezystor.
który był tutaj przymocowany. Myślę, że fabrycznie, oryginalnie, prawdopodobnie ten przewód był tutaj bezpośrednio do tej blaszki trzymającej szczotkę przylutowany, natomiast ktoś zamontował tutaj być może w ramach jakiejś naprawy, jakiejś przeróbki taki rezystorek. Ja nawet pytałem o wasze zdanie, do czego to mogło służyć pod tym króciutkim nagraniem. Część osób uważała, że służyło to do ograniczenia prądu podczas rozruchu tego silnika, natomiast część osób uznała, że to jest element układu przeciwzakłóceniowego razem z tym kondensatorem przeciwzakłóceniowym. Ja myślę, że spróbuję tak czy inaczej, może nawet od razu wyciąć ten rezystorek i zobaczymy, czy to będzie działało tak, jak myślę, że pierwotnie było to zrobione. Ja i tak tego odkurzacza w jakichś codziennych pracach nie używam. Jest to zabytek. Fajnie, żeby działał, ale nie musimy tutaj przywiązywać chyba ogromnej wagi do działania tego całego systemu czy układu przeciwzakłóceniowego. Nawiasem mówiąc, jeżeli chodzi o ten kondensator przeciwzakłóceniowy, to też chętnie bym zobaczył, jakiego on jest typu. Raczej jeszcze też oryginalny z NRD. Odkręcę tutaj śrubkę, podkładka, śrubka, która go trzyma. Myślałem, że Frajko. Nie wiem, czy tutaj jest nie Frolit czasami napis. Zwykle w tych starych silnikach z NRD, tak jak w odkurzaczu Omega 1064, spotykaliśmy kondensatory Frajko z fabryki kondensatorów we Freibergu, chyba, jeżeli się nie mylę, w byłej NRD. Tu jest chyba już napis Frolit. Zaraz o tej historii fabryki mówiliśmy już. Zaraz spróbuję to też jeszcze sobie przypomnieć, bo przyznaję, że nie pamiętam. Tak, wszedłem sobie jak najbardziej na stronę istniejącej dzisiaj nadal w miejscowości Freiberg firmy Frolit, produkującej m.in. kondensatory. Tutaj jest wymieniona historia. Zakład założony w 1947 roku jako Elektroindustriewerk Freiberg, czyli zakłady elektroprzemysłowe we Freibergu. Początkowo papierowe kondensatory produkowano tam. No i do 1989 roku działał ta fabryka pod nazwą VEB, czyli Volkseigener Betrieb Kondensatorenwerk Freiberg, czyli fabryka kondensatorów we Freibergu. Produkowała różnego rodzaju kondensatory do przeróżnych zastosowań. Wydaje mi się, tutaj tego na stronie tej firmy nie ma, ale wydaje mi się, że one wcześniej były produkowane pod marką Frajko. Aha, tutaj jeszcze na stronie Radiomuzeum znalazłem sporo informacji, które tak potwierdzają, że jest to ta sama fabryka VEB Kondensatorenwerk Freiberg, założona w 1947 roku jako Elektroindustriewerk Freiberg, ale tutaj jest jeszcze uzupełnienie, że powstała po upaństwowieniu filialnych zakładów fabryki Hydrawerke w Berlinie, czyli ma jeszcze historię sięgającą lat międzywojennych, nie tylko lat krótkopowojennych, i produkowano tam od 49-50 roku kondensatory pod markami Frajko, Frolit i tak dalej, i po zjednoczeniu Niemiec została ta firma przebudowana, sprywatyzowana jako właśnie Frolit Kondensatoren und Bauelemente. I istnieje do dzisiaj. Tutaj można zobaczyć też kilka starszych reklam kondensatorów Frajko czy Frolit. A taka niby drobnostka, ale jednak ciekawy element historii tego silnika. Ja go sobie tutaj na razie przykręcę. Nawiasem mówiąc, mam jeszcze jeden odkurzacz Zelmer 01, chyba też, przepraszam, nawet chyba z 69 roku, nie pamiętam. Bardzo mnie ciekawi, czy tam też znajdziemy taki kondensator Frolit. Dobra, teraz sprawdziłbym, przyznaję chętnie, stan szczotek w tym silniku. O, tutaj coś mi wyskoczyło, ale sprężynka została w środku. A szczotka jeszcze w nie najgorszym stanie. Nie wiem, pewnie 5×6 mm, zaraz je zmierzę. Ta też jeszcze od biedy
może być. Teoretycznie też można by je wymienić, ale ja je też w charakterze takiego zabytku tutaj na razie pozostawię. Wezmę tylko szybko miarkę i sprawdzę sobie wymiary tych szczotek. Tak, tutaj będzie 6 mm, niecałe. 6×5. Tak, 4,97 mi tutaj pokazuje, a tutaj 5,80. 6×5 i najwyżej troszeczkę można, gdyby były za ciasne, je zeszlifować, ale 6×5 powinny tutaj ładnie pasować. Zaraz ten silniczek rozmontujemy, ale pomyślałem sobie, że chciałbym wiedzieć, czy jest w ogóle szansa, żeby oczekiwać, że on będzie działał. Dlatego wziąłem jakiś tymczasowy przewód zasilający, przylutowałem tutaj do tych urwanych styków na kondensatorze i tutaj jeden z tych przewodów też przylutowałem do tego szczotkotrzymacza. Także tu teraz teoretycznie powinniśmy mieć wszędzie przejścia prądu. Możemy to sobie sprawdzić. Najpierw zobaczę może tutaj na szczotkach. Ok, tutaj na szczotkach mamy. Zobaczmy teraz na tej wtyczce wchodzącej tutaj, z przewodem wchodzącym tutaj do kondensatora, prowadzącym dalej do szczotek i do uzwojeń silnika. Teoretycznie też mamy tutaj przejście, a sprawdzam, czy na wszelki wypadek, czy nie mamy gdzieś na obudowę silnika. Wygląda na to, że nie. No to podłączę ten silnik tak na próbę do mojego 24V transformatora ochronnego. Na takim niskim napięciu powinien ten silniczek już ruszyć i w ten sposób będziemy mogli go bezpiecznie wypróbować. Transformator mam już tutaj podłączony do zasilania. Podłączę sobie nasz silnik do transformatora. O, ewentualnie go tutaj jeszcze przytrzymam i zobaczmy. Super! Bardzo powolutku i obcierając tutaj o obudowę. O, teraz nie może ruszyć. O, teraz znowu ruszył. No ciekawe, mam wrażenie, że jest szansa, że ten silniczek będzie działał. Ewidentnie coś tutaj obciera, ewidentnie są już bardzo zużyte łożyska, ale wygląda na to, że uzwojenia są sprawne. To spróbujmy jeszcze silnik podłączyć do tego regulatora napięcia. Minimalnie bardziej będziemy mogli podnieść napięcie powyżej tych 24V, ale nie dużo. Wydaje się, że silnik działa, aczkolwiek te łożyska są już bardzo, bardzo zużyte. Jeżeli będziemy chcieli nawet używać go do jakiejś prezentacji, to chyba trzeba będzie je jednak wymienić, ale to sobie za chwilkę obejrzymy wszystko. Czyli ten rezystor w ogóle wyrzucę, bo on nie będzie nam potrzebny. Ten silnik działa dobrze bez niego. Ok, po tej próbie odłączyłem już tutaj przewód zasilający. Nawiasem mówiąc, niestety odłamał mi się zupełnie tutaj jeden z tych styków przy kondensatorze, także no albo, nie wiem, no mogę zostawić go tylko jako taki do prezentacji, jaki kondensator się tutaj oryginalnie znajdował, albo po prostu go stąd wytnę. Ewentualnie poszukam, najfajniej byłoby znaleźć jakiś kondensator, ale jednak z firmy Frolit z Freibergu, więc przynajmniej wtedy byłby tutaj podobny typ do tego, jaki był oryginalnie zamontowany. Natomiast no, przewód zasilający, czy przewód idący do wyłącznika w odkurzaczu podłączymy już tutaj bezpośrednio do tych przewodów. Dobra, ale wiemy, że ten silnik ma szansę działać. Zobaczyliśmy, że generalnie jest on sprawny i warto teraz do niego zajrzeć, zobaczyć jeszcze w jakim stanie i są łożyska i jakie w ogóle są tutaj łożyska. Ja chyba takich łożysk w tej chwili nie będę miał na wymianę, ale najwyżej je zamówię, wymienimy je i może nawet będzie ten silnik jeszcze całkiem fajnie działał. Odkleję tutaj tę taśmę, którą jest przymocowana obudowa. Ona tylko siedzi na wcisk, można ją pewnie, zaraz ją pewnie od razu sobie zdejmiemy. Chyba o turbinkę jedną zawadza.
Ok, zdjąłem obudowę, czy tę osłonkę. Teraz tutaj powinienem przytrzymać kombinerkami za koniec wirnika, a tutaj kluczem odkręcić nakrętkę. Położyłem sobie tutaj taką drewnianą podkładeczkę, spróbuję kombinerkami przytrzymać za koniec wirnika, a tutaj mam klucz 10 i tym kluczem no chyba nawet się odkręca ta nakrętka. Tak. Odkręcam nakrętkę. I będziemy sobie tutaj układać wszystkie te elementy. To jest jeszcze podkładka. O. Turbinka z podkładką. Ona niestety jest już tutaj tak dość mocno, zobaczcie, wyrobiona. Troszkę się ruszała i pewnie dlatego niestety ociera o obudowę. Dobra, to położymy. Tutaj jest jeszcze jedna podkładeczka. Aha, tutaj jest w tym kształcie ta chyba tak zwana kierownica. Dobra, tutaj tak, tu jest jeszcze podkładka pod spodem. Tutaj jest taka tulejka. Momencik, zdejmę. Aha, tu jest jeszcze turbinka z dwiema podkładkami i z tulejką. Zawsze w każdym silniku jest to troszeczkę minimalnie różnie zrobione. No i tutaj na końcu jeszcze dwie podkładki pod spodem. No i możemy sobie teraz zajrzeć do środka, do tego silnika. Tutaj chyba nawet już powinien być widoczny typ łożyska, ale jeszcze nie widzę. Żeby zdjąć tę obudowę, muszę tutaj odkręcić dwie śruby. Zobaczymy, bardzo mnie ciekawi. Raz, dwa, te śruby się nawet wykręcają całkiem ładnie. Ciekawe, czy to zejdzie z łożyska, zaraz zobaczymy. Dobra, te śruby sobie tu odkładam. O, udało się zdjąć tę obudowę, ona zeszła tutaj w ogóle z łożyska. To jest moim zdaniem jeszcze oryginalne łożysko, które tutaj jest od początku zamontowane. I ja myślę, że my go nie będziemy wymieniać, bo fajnie byłoby zostawić takie oryginalne, tylko je nasmarujemy, bo tutaj prawie już nie ma, prawie nie widać już tutaj smaru. Tutaj zresztą też. Dobra. Ciekawe, czy teraz byłbym w stanie wyjąć ten wirnik. Zobaczmy, odkręćmy jeszcze tutaj pokrywę tego łożyska z drugiej strony. No. O, poszła. Tutaj mamy dekielek łożyska. Myślę, że... Aha, tylko przepraszam, mój błąd. Jeszcze szczotki muszę wyjąć, bo inaczej będą nam tutaj blokowały. Tam jest jeszcze... No, czy ona przejdzie? Jest tam jeszcze taka podkładeczka. O! Taka podkładka pod łożyskiem, do której przykręcony jest ten dekielek. Tak, to łożysko też kwalifikuje się do nasmarowania. Malutkie łożyska. No a tutaj mamy cały stojan silnika, który nawet nie jest w złym stanie w środku. Zobaczcie. Nie są te blachy stojana zardzewiałe. Odkurzymy to po prostu odkurzaczem. Fajnie widać tutaj całą konstrukcję tego mocowania łożyska. O, tutaj mamy ten malutki wirniczek. Może troszeczkę komutator też papierem ściernym przeczyszczę. Tak, nawet trzymając go w ręku. Teraz wezmę jakiś papier, wyczyszczę to łożysko. Chciałbym zobaczyć, czy to jakiś numer jest na nim odbity, a jak nie, to zmierzymy je suwmiarką, ale też ciekawi mnie, z jakiej fabryki te łożyska pochodzą. Nic tutaj nie widzę. No one są już troszkę luźne, ale są fajne, oryginalne. Nie będę ich wymieniał. Tylko tak jak powiedziałem, nasmarujemy je. Dobra.
Położyłem tutaj na stole wszystkie te elementy silnika, bo dosyć fajnie można je teraz obejrzeć, czyli mamy tutaj całą tę obudowę stojana z uzwojeniami stojana, ze stojanem w środku, ze szczotkotrzymaczami, tutaj z tą obudową łożyska, dekielek łożyska, szczotki, które są tutaj w szczotkotrzymaczach. No i mamy wirnik z łożyskami po obu stronach. Zaraz te łożyska sobie zmierzymy. Obudowę łożyska od strony układu ssącego, dwie śruby, którymi jest ona trzymana, no i cały ten układ ssący, dwie turbinki. Ten element to jest chyba tak zwana kierownica, pokrywa, podkładki. Nawiasem mówiąc, w niedawnym odcinku o odkurzaczu Omega 1060 oglądaliśmy też przynajmniej częściowo budowę znajdującego się tam starszego modelu z silniczka z fabryki Wzul, silnika typu EM7030. I nie rozmontowywaliśmy tam całego silnika, nie wyjmowaliśmy na pewno z niego wirnika, ale musieliśmy tam rozmontować ten układ ssący, bo wpadły do niego elementy wyłącznika odkurzacza, który tam się rozsypał. Okazało się, że tam taka sprężynka i podstawka jedna znalazły się w tych turbinkach. Wyświetlę Wam też zdjęcie, jak to wyglądało właśnie w silniku EM7030 z fabryki Wzul, w silniku z końca lat 50., chyba z 1958 roku. Widać, że jest to generalnie, przynajmniej ten układ ssący jest bardzo podobny. Nie jestem pewien, ale być może nawet te turbinki udałoby się zamienić. Ten element jest troszeczkę inny w tym silniku EM7030. A przy jakiejś innej okazji, jak będę jeszcze taki silnik z ZUL EM7030, może w jakimś starym polskim odkurzaczu Gamma 2 z 59 roku oglądał, to wtedy może go też rozmontujemy i porównamy sobie też tę część z wirnikiem. To jest pierwszy tego rodzaju silnik typu 1004.2/5 z 70 roku z fabryki Wzul. Myślę, że fajnie było to obejrzeć. Ja teraz wezmę odkurzacz, troszeczkę to wszystko wyczyszczę z kurzu, nasmarujemy łożyska i zmontujemy to wszystko ponownie. Silnik mam już całkiem fajnie wyczyszczony, troszeczkę zajęło mi to oczywiście więcej czasu niż odkurzanie. Tutaj przetarłem go też szmatką. Chciałbym jeszcze zmierzyć tutaj łożyska na tym wirniku. Zewnętrzna średnica tego łożyska to jest 19 mm. Tego chyba także. Tak, 19 mm. Szerokość, tutaj mogę mieć problem, bo nie wiem, czy obejmę je. 6 mm. Tak, tutaj też będzie 6 mm. A wewnętrzna średnica tutaj chyba nie dam rady zmierzyć, ale może tutaj. Wychodzi na to, że będzie to 7 mm. 6,90 tutaj pokazuje. Dobra, niestety nie ma na tych łożyskach żadnych napisów, przynajmniej ja ich nie widzę, może są włożone tymi napisami tutaj do wewnątrz. Od zewnątrz ani typu, ani logo fabryki na tych łożyskach nie widzę. No to weźmy się za zmontowanie ponowne tego silnika. Ja tylko nasmaruję tutaj łożyska, nawiasem mówiąc smarem, który pochodzi chyba też jeszcze z lat 70., czyli mniej więcej z czasu, kiedy powstał ten silniczek. Włóżmy tutaj wirnik do środka. O, wkładam tutaj wirnik do środka. Mam założone łożysko. Musimy teraz przykręcić dekielek. Jeszcze odrobinkę smaru i tutaj też w ten dekielek nałożę. Dobra, wystarczy. Teraz musimy te śrubki tak wkręcić, żeby one weszły w tę położoną poniżej blaszkę.
może nie być łatwe. O, ta już złapała. Dobra, to się już trzyma. Wytrę tylko to łożysko i założymy teraz tę obudowę. Nawet bez problemu tutaj weszła i musimy tutaj ustawić te dwa otworki i wkręcić śruby. Wydaje mi się, że mocno to się już trzyma. No, pewnie nadal będzie słychać te łożyska, bo zostawiliśmy jednak już te z pewnymi luzami, ale przynajmniej są nasmarowane i przynajmniej są to nadal oryginalne łożyska. No to biorę się teraz za montaż tych dalszych elementów. Tutaj założę podkładkę. Przez chwilę myślałem, że są na niej jakieś napisy, ale to był tylko odcisk. Teraz turbinka. Niestety ona już, widzicie, jest już tutaj dość mocno wyrobiona. Prawdę mówiąc, to trzeba by ją wymienić na nowszą. Postaram się to w miarę równo zmontować. Teraz chyba w ten sposób zakładam ten element plus tulejeczkę. Teraz podkładkę. Turbinkę też z bardzo wyrobionym już tutaj tym otworem w środku. Podkładkę i nakrętkę i zaraz to wszystko skręcimy. Obawiam się, że te turbinki mogą troszeczkę o obudowę jednak obcierać, skoro są już tak bardzo wytarte. Wydaje mi się, że jest to dosyć mocno. No nie wiem, ta przynajmniej wydaje się tak dość centralnie być tutaj na wirniku. Załóżmy tę obudowę. Zaraz to też jakimś plastrem skleję, żeby się to dobrze trzymało. Wezmę po prostu szarą taśmę, która tutaj będzie dobrze pasowała. Ok, wydaje mi się, że silnik mamy zmontowany. Zaraz możemy zrobić próbę jego działania. Ten kondensator chyba jednak w ogóle stąd odkręcę, bo prawdę mówiąc nie ma sensu, żeby on tutaj został. Ja go sobie dołączę do tego odkurzacza oddzielnie. Tę klamerkę to mogę zostawić, bo ona się przyda ewentualnie kiedyś do innego kondensatora. Najchętniej też marki Frolit z fabryki we Freibergu. Postaram się taki znaleźć. Dobra, niech to tak na razie zostanie, a ten kondensatorek odłożę do archiwum. Ok, żeby nie przedłużać, ja przedłużyłem tutaj te dwa przewody. Jeden właściwie w ogóle tutaj się odczepił od szczotki, więc przylutowałem nowy. Ten przewód idący tutaj do uzwojenia przedłużyłem, zabezpieczyłem tutaj jeszcze termokurczką. Tutaj troszkę mocniej przylutowałem też ten przewód. Włożyłem już tutaj szczotki. Trochę tak średnio mi się podoba to mocowanie szczotek. Te blaszki mogłyby być troszeczkę dłuższe. Byłoby to chyba wygodniejsze. Kondensator, tak jak Wam już powiedziałem, stąd wykręciłem, wyciąłem. Nie ma sensu go tutaj używać. Zobaczmy, czy mamy przejście po tych przewodach. Przejście prądu, tak, jest. Na obudowę silnika nigdzie nie widzę. Jeszcze raz dotykam obydwu przewodów. Mamy tutaj przejście, silnik powinien działać. No to zróbmy jeszcze próbę tego silnika.
Silnik mam już podłączony do przewodu zasilającego tymczasowego przy pomocy kostki przyłączeniowej. Tutaj mam tę gumę, w której on był zamontowany w odkurzaczu. Ona może nam się tutaj fajnie przydać do przetestowania tego silnika. Ja go przechylę troszeczkę na bok, żeby on mógł zasysać powietrze. Podłączam ten przewód zasilający do naszego regulatora napięcia, bo koniecznie uruchomimy ten silnik na znacznie zmniejszonym napięciu. No i zobaczmy. No, słychać te łożyska mimo nasmarowania, może troszkę mniej niż na początku słychać je, ale jednak fajnie było zostawić te zabytkowe łożyska, a ja, ponieważ zmierzyliśmy ich rozmiar tak czy inaczej, na wszelki wypadek na wymianę takie łożyska sobie zamówię, kupię, będę miał tutaj w warsztacie, może przy jakiejś okazji, jeżeli z tymi będzie coraz gorzej, będziemy mieć te łożyska na wymianę, ale pamiętajmy, że odkurzacz jest, tak jak praktycznie wszystkie moje urządzenia, eksponatem w kolekcji i jeżeli jest uruchamiany, to tylko do jakichś pokazów czy chwilowych prób. Całkiem fajnie tutaj zasysa powietrze ten odkurzacz i wydmuchuje z tej strony. Słychać tam chyba też troszeczkę te turbinki, które są już bardzo wyrobione w środku. No i zdarza się niestety, że obcierają o obudowę. Dobra, ale generalnie jak na taki silnik, który właściwie nawet nie wiedzieliśmy, czy w ogóle będzie sprawny, jako taki działający zabytek nie jest źle, a najważniejsze, że zobaczyliśmy sobie przy okazji budowę tego silnika. Bardzo Wam dziękuję. Myślę, że na tym ten odcinek zakończymy. Przede wszystkim zależało mi tutaj, żeby obejrzeć konstrukcję tego silnika, nawet jeżeli nie byłby on sprawny, ale ten silnik, można powiedzieć, jako tako działa, jako tako udało się go przywrócić do funkcjonowania. Myślę, że w następnym, już niedługim odcinku przede wszystkim wyczyścimy te pozostałe elementy odkurzacza Zelmer 01 z 70 roku. Zamontujemy ten silnik w środku, przetestujemy jeszcze, jak ten odkurzacz będzie działał z tym silnikiem. Może wrócimy jeszcze na chwileczkę do historii tych odkurzaczy Zelmer 01. Ale to, co chcieliśmy zrobić dzisiaj, to co chciałem zrobić dzisiaj razem z Wami, to obejrzeć ten silnik, rozmontować go, wyczyścić, przejrzeć jego konstrukcję, nasmarować łożyska, zmontować ponownie i wypróbować. I myślę, że tutaj w zasadzie wszystko się udało. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia już niedługo w drugiej części tego nagrania o odkurzaczu Zelmer 01 z 70 roku z silnikiem z fabryki we wschodnio-niemieckiej miejscowości Suhl.